Zapraszamy Was dziś na pierwszą część wycieczki po 10 najpiękniejszych naszym zdaniem warowniach Jury. Obejrzymy cudowne malowidło namalowane na desce ze stołu z Wieczernika. Sprawdzimy, jaka kara spotkała wielkopolskiego szlachcica za romans z żoną Kazimierza Wielkiego. Odwiedzimy także zamki będące świadkiem miłosnego trójkąta zakończonego bratobójstwem oraz rezydencję jurajskiego diabła, którego najmniejszym występkiem było publiczne wychłostanie żony za domniemaną zdradę. Na zakończenie zajrzymy jeszcze do siedziby średniowiecznej Czarnej Wdowy i jednocześnie polskiej królowej, po której śmierci głośno wiwatował cały dwór i możnowładcy. Szlak Orlich Gniazd na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej jest jednym z najstarszych i najpopularniejszych szlaków tematycznych Polski. Jedną z jego największych atrakcji są położone na malowniczych skałach gotyckie zamki, wybudowane lub zmodernizowane za czasów Kazimierza Wielkiego. Na całej trasie można zetknąć się z niezwykłymi opowieściami, bohaterami legend i przede wszystkim fascynującą, często mało znaną historią Polski. Poznacie tu zbójców oraz walecznych i bohaterskich rycerzy, duchy zarówno te sympatyczne, jak i te mniej przyjazne. Usłyszycie opowieści o heroicznych czynach i tajemniczych wydarzeniach, a wszystko to w otoczeniu niezwykle pięknej przyrody. Naszą wycieczkę po jurajskich warowniach zaczniemy od nietypowej twierdzy, której związki z zamkami kazimierzowskimi są bardzo luźne, a łączy je usytuowanie na jasnej, wapiennej skale, skąd wzięła się nazwa Jasna Góra. Początki sanktuarium sięgają drugiej połowy XIV wieku, kiedy książę Władysław Opolczyk sprowadził tu z Węgier Paulinów. Według legendy został do tego zmuszony przez swoje konie, które nie chciały ruszyć z miejsca, dopóki nie złożył ślubowania, że pozostawi tu znalezioną na Rusi ikonę Matki Bożej z Dzieciątkiem i wybuduje klasztor. Sam cudowny obraz, który ostatecznie trafił do klasztoru 2 lata po jego ufundowaniu, według legendy namalował święty Łukasz na deskach ze stołu z Wieczernika. Badacze zaś twierdzą, że pochodzi z drugiej połowy pierwszego tysiąclecia i jest dziełem malarza bizantyjskiego. Na początku XVII wieku król Zygmunt III Waza nakazał zbudować wokół klasztoru warownię. W efekcie powstała nowoczesna czworoboczna twierdza zbudowana według włoskiej szkoły fortyfikacyjnej, a spokojni i pobożni mnisi zostali zobowiązani do utrzymywania na stałe załogi wojskowej. W klasztorze zamieszkało 150 żołnierzy uzbrojonych w muszkiety, a także 18 dział lekkich i 12 dział polowych. Budowlę otoczono wałami ziemnymi i fosą z mostem zwodzonym. Chrzest bojowy twierdza przeszła w 1655 roku podczas potopu szwedzkiego.
Oblężenie Jasnej Góry trwało od listopada do grudnia i co ciekawe, wśród oblegających twierdzę praktycznie nie było Szwedów. Kasacja twierdzy nastąpiła w XIX wieku. Od tego czasu w klasztorze nie stacjonują żołnierze, a sanktuarium spełnia już tylko funkcje religijno-turystyczne. Jasna Góra jest swoistym miastem w mieście. Wraz z przylegającymi doń budynkami zajmuje obszar 5 hektarów. Obecne zabudowania zespołu klasztornego pochodzą głównie z XVII stulecia i reprezentują styl barokowy. Jest skarbnicą dzieł sztuki, rzeźb, płócien, obrazów i innych cennych eksponatów umieszczonych w naturalnej przestrzeni obiektów sakralnych lub urokliwych jasnogórskich plenerów. Na terenie sanktuarium znajdują się nie tylko miejsca kultu, ale także sale konferencyjne, restauracje, radio, wydawnictwo, hotele i biblioteki. W pobliżu Częstochowy znajduje się jedna z najbardziej rozpoznawalnych warowni jurajskich, pięknie wkomponowana w skalne ostańce. Ruiny w Olsztynie to pozostałość po jednym z największych zamków szlaku Orlich Gniazd. Początkowo warownia należała do biskupa krakowskiego Jana Muskaty. Następnie przebudował ją Kazimierz Wielki, czyniąc z Olsztyna potężną twierdzę. Zamek doskonale spełniał powierzone mu zadania aż do potopu szwedzkiego, kiedy to został splądrowany i nie wrócił już do stanu z czasów swojej świetności. Oprócz funkcji potężnej strażnicy granicznej, zamek służył jako więzienie dla szlachty. To w jego lochach skonał po 40 dniach, zamurowany żywcem w baszcie, wojewoda poznański Maciej Borkowic. Choć wojewoda oficjalnie ukarany został za zdradę oraz rozboje, to niepotwierdzona plotka mówiła, że tak okrutna kara podyktowana była osobistą zemstą króla Kazimierza Wielkiego za romans rycerza z jego żoną Jadwigą Żagańską. Do dziś zachowały się zarysy wielu zamkowych budowli, ale najefektowniejsze są dwie wieże, okrągły stołp i kwadratowa wieża zwana Starościańską lub Sołtysią. Doskonale widoczne są także granice Zamku Dolnego i Przedzamcza. Ze szczytu góry zamkowej rozciąga się wspaniały widok na szeroką okolicę i na słynny jurajski Giewont, czyli Górę Biakło. Pod zamkiem zaś kryją się jaskinie i tajemnicze podziemia wykute w skale. Podążając dalej w głąb Jury, dojeżdżamy do dwóch pięknie położonych na grzędzie mirowskiej zamków w Bobolicach i Mirowie. Można tu godzinami błądzić po okolicy, podziwiając te niesamowite warownie. Pierwszy, podniesiony z ruin przez prywatnego właściciela, zyskał popularność dzięki roli, jaką odegrał w serialu Korona Królów. Jego plenery odgrywały Zamek Królewski na Wawelu.
ufundowany przez Kazimierza Wielkiego zamek przez 4 kolejne wieki zmieniał dość często właścicieli i nie zawsze odbywało się to pokojowo. Przykładowo w XV wieku zamek dzieliły 2 rody, a wewnątrz warowni ustawiono zapory wyznaczające granice. Często dochodziło do bijatyk i rabunków. Po zniszczeniach spowodowanych wojnami w XVII i XVIII wieku zamek popadł w coraz większą ruinę. Jego stan był tak zły, że ciągnący pod Wiedeń Jan III Sobieski wolał spędzić noc pod namiotem, niż ryzykować nocleg w bardzo zniszczonym już budynku. Legendy związane z zamkiem opowiadają o podziemnym tunelu łączącym Bobolice z pobliską twierdzą w Mirowie, a także o 2 braciach panujących w obydwu warowniach, których miłość do jednej kobiety zakończyła się bratobójstwem. Ponoć nawet dziś można tu na murach spotkać ową niewiastę, wzdychającą nad swoim nieszczęściem. A jak już mowa o tunelu, to warto na chwilę zajrzeć do remontowanych właśnie ruin zamku w Mirowie. Historycy nie są zgodni co do tego, kto był fundatorem warowni. Jedni przypisują to Kazimierzowi Wielkiemu, inni zaś uważają, że powstała już po śmierci króla z inicjatywy księcia opolskiego Władysława. Faktem jest, iż zamek miał się całkiem dobrze aż do potopu szwedzkiego, kiedy to został złupiony i zdewastowany przez Szwedów ciągnących na Jasną Górę. Obecnie oba zamki są ponownie w rękach jednej rodziny, ale jest nadzieja, że tym razem nie dojdzie tu do bratobójstwa. Zamek Ogrodzieniec to największa warownia Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, a także bez wątpienia jeden z najpiękniejszych zamków w Polsce. Wybudowany od podstaw przez Kazimierza Wielkiego, należał w swojej historii do wielu znamienitych rodów polskich, w tym do Bonnerów, którzy urządzili sobie tutaj wspaniałą, renesansową rezydencję, przepychem i bogactwem równającą się z samym Zamkiem Królewskim na Wawelu. Niestety budowla padała także ofiarą najazdów, katastrof i pożarów, które powodowały coraz większe zniszczenia. W początku XIX wieku ostatni mieszkańcy opuścili budowlę, której mury zaczęto rozbierać i wykorzystywać jako materiał budowlany. Jednym z najbarwniejszych właścicieli zamku był kasztelan krakowski Stanisław Warszycki, wielki patriota, obrońca Częstochowy i bohater wielu potyczek ze Szwedami. W legendach utrwaliła się jednak inna, druga twarz tego szlachcica, twarz bezwzględnego okrutnika i sadysty. Warszycki osobiście nadzorował, a często też brał czynny udział w torturowaniu opornych poddanych. Sprzeciwu zresztą nie znosił z żadnej strony i pewnego dnia rozkazał na oczach całej służby wychłostać na dziedzińcu zamkowym swoją żonę, kolejną zaś kazał żywcem zamurować w baszcie za niewierność. Do dziś kasztelan pilnuje swoich skarbów ukrytych na zamku, pojawiając się pod postacią wielkiego psa z brzęczącym łańcuchem. Dziś zamek w Ogrodzieńcu, świetnie wkomponowany w naturalne masywy skalne, zapiera dech w piersiach swoją urodą
i co roku przyciąga rzesze żądnych przeżyć turystów. Zwiedzać go można po specjalnie przygotowanej trasie turystycznej, poprowadzonej przez najciekawsze fragmenty warowni, obfitującej w atrakcyjne punkty widokowe. Wokół zamku powstał też ogromny kompleks rozrywkowy, w którym z powodzeniem można spędzić niemal cały dzień. My jednak ruszamy do ostatniego punktu pierwszego dnia naszej wycieczki, Zamku Pilcza w Smoleniu. Zamek Pilcza w Smoleniu, choć znacznie zrujnowany, jest jedną z najbardziej malowniczych i atrakcyjnie położonych warowni na szlaku Orlich Gniazd. Wyrastająca ponad las wieża jest charakterystycznym punktem w krajobrazie. Wzgórze zamkowe zamieszkiwane było jeszcze przed naszą erą, co potwierdzają wykopaliska archeologiczne. Murowaną warownię wzniósł tu w XIV wieku Otton z Pilczy herbu topór. Później obiekt systematycznie się rozrastał poprzez dobudowanie 2 zamków dolnych. Otton z Pilczy doczekał się jedynie córki, która po jego śmierci stała się najbogatszą panną w Polsce i którą szybko okrzyknięto czarną wdową znacznej urody. Stało się tak za sprawą 3 niezbyt długo trwających małżeństw, a każdy z małżonków pożegnał się z tym światem w nienaturalny sposób. Zapewne o Elżbiecie nie byłoby tak głośno, gdyby nie jej 4. mąż, Władysław Jagiełło, który poślubił ją w atmosferze skandalu i przy sprzeciwie możnowładców. Według Długosza śmierć królowej wywołała niezwykłą radość na dworze królewskim, a owacja była większa niż podczas koronacji. Po śmierci Elżbiety zamek objął Jan Granowski herbu Leliwa, zaufany Jagiełły. Ród znacząco rozbudował i tak już potężną warownię. Zamek, jak wiele innych na Jurze, ucierpiał znacznie podczas potopu szwedzkiego, a dalszych zniszczeń dokonali Austriacy. Od tamtej pory pozostaje w ruinie. W roku 2013 rozpoczęto prace zabezpieczające i niedługo potem udostępniono ruiny do zwiedzania. Do naszych czasów zachował się prawie kompletny obwód murów przedzamczy i zamku górnego, częściowo odtworzone ściany wewnętrzne i podział budynków mieszkalnych. Po drewnianych schodach można dostać się na zamek górny i wieżę, z której rozpościera się przepiękna i rozległa panorama na okolice. Malowniczy zamek Smoleń jest idealnym miejscem na zakończenie pierwszego dnia wyprawy po zamkach Jury Krakowsko-Częstochowskiej.